W sierpniu prowadzimy intensywne zbiory plonów. Spiżarnia zapełnia się warzywami, owocami i przetworami. W tym miesiącu można jednak wysiać warzywa, które zbierzemy jeszcze w tym sezonie, ale też takie, których zbiór nastąpi w przyszłym sezonie na wiosnę. Jeśli nie udały Ci się wiosenne wysiewy, możesz spróbować ponownie teraz wysiać te warzywa, które nie lubią upałów, a zdążą dojrzeć przed przymrozkiem. Na początku sierpnia z rozsadnika przenosimy na zagony wcześniej przygotowaną rozsadę sałaty masłowej i kruchej, kalarepy, jarmużu i fenkułu. Botwinę możemy wysiać jeszcze w pierwszych dniach miesiąca, zwracając uwagę na regularne podlewanie i odchwaszczanie. Do 15 sierpnia wysiej koper ogrodowy, zdąży dojrzeć przed pierwszymi przymrozkami. Kiełkowanie trwa 2 tygodnie, a w trzecim możesz ścinać już młode listki. Należy pamiętać o jego regularnym podlewaniu. Najlepsze będą odmiany późne jak szmaragd i ambrozja. Wybieraj warzywa, które dobrze zniosą przymrozek, takie jak szpinak. Wysiany w sierpniu zbierzesz we wrześniu i październiku. Wysiany później, zbierzesz wiosną. Szpinak lubi słońce, ale bez upałów, więc jesienna aura mu sprzyja. Kapusta pekińska. Wysiej ją do 15 sierpnia. Wschodzi już po około 8 dniach i lepiej rośnie, gdy jest siana wprost do gruntu, gdyż nie lubi przesadzania. Dobrze znosi przymrozki. Dla kapusty pekińskiej jest to ostateczny termin, a gleba pod jej uprawę powinna być żyzna i regularnie nawadniana. Kapustę włoską możesz wysiewać do połowy miesiąca, na zbiór listopadowy. Kapusta pak choi. Lepiej wysiać ją na początku sierpnia, ale można ją siać do połowy tego miesiąca. Komatsuna, inaczej szpinak musztardowy. Można siać ją przez cały sierpień, rozwija się bardzo szybko. Do połowy sierpnia zdążysz wysiać jeszcze rzepę. Polecane odmiany na ten okres to złota kula, murzynka. Przez cały sierpień możesz siać mizunę. Plonuje ona bardzo szybko i obficie. Siejemy ją kilkakrotnie dla uzyskania dużego plonu tego warzywa. Także trybula należy do plennych warzyw, które możesz wysiać w sierpniu i zebrać jeszcze w tym sezonie, przy czym trybula dobrze znosi przymrozki, tak samo jak endywia, którą też możesz jeszcze wysiać. Roszponka, która jest gotowa do spożycia już po 60 dniach od wysiewu, to kolejne mrozoodporne warzywo, które możesz teraz wysiewać. Pozostawiona na grządce łatwo rozsiewa się sama, tak samo jak rukola, którą też możesz siać przez cały ten miesiąc. Pozostawione w glebie, będą same się odtwarzały na grządce, warto je wysiać na grządce z warzywami wieloletnimi. Na tej samej grządce możesz wysiać też szczaw. Jest to roślina wieloletnia, odporna na mróz, regularnie ścinana, obficie odrasta przez cały sezon. Wysiany teraz zbierzesz na wiosnę. Również szczypiorek, który jest wieloletni, wysiany teraz da obfity zbiór na wiosnę, można go przycinać, a ten będzie regularnie odrastał. Gdy słońce już tak nie praży, można zacząć wysiew rzodkiewek, te należą do warzyw lubiących słoneczne lecz nie upalne dni, w przeciwnym razie wybiją w pędy, a korzeń będzie mizerny. Do sierpniowego wysiewu wybieramy odmiany późne jak Silesia, Sopel lodu, Warta, Zlata, Karmsa. Na wiosenny zbiór możemy wysiać cebulę. Siejemy ją najpóźniej do połowy sierpnia. Wybieramy odmiany wczesne i średnio późne, np. Bile, Albion, Efekt, Czerniakowska, Klyper, Keroune, Efekt, Hilton, Krystin, Rawska, Spirit, Wenta, Żytawska. Cebula siedmiolatka, czyli zielona cebulka. Wysiew może odbywać się przez cały sierpień i można siać ją od razu do gruntu, tak rośnie nawet lepiej. Sałata masłowa i krucha będzie gotowa za około 30 dni. Odmiany późne to Ewelina, Dippego, Justyna, Plenty oraz odmiany liściowe. Do końca sierpnia wysiej wężymort, Skorzonerę, który zbierzemy dopiero w przyszłym roku. Nasiona są bardzo wrażliwe na brak wody, młode siewki są wrażliwe na przymrozki, ale starsza roślina jest mrozoodporna. Lubi głęboko uprawione stanowiska. Fasolka szparagowa. Jej okres wegetacji wynosi 70-100 dni, odmiany karłowe mają krótszy okres wegetacji, 60-90 dni, jeśli zatem wysiejesz je na początku sierpnia, zbiór powinien nastąpić jeszcze przed przymrozkami, możesz też osłonić ją później tunelem foliowym, jeśli aura będzie niesprzyjająca. Jeśli bób i groszek z wiosennego siewu nie udał się, możesz spróbować wysiewu teraz. Wysiej je na początku miesiąca.
Wschody grochu następują po 10 dniach, a minimalna temperatura kiełkowania to od 2 do 4 stopni Celsjusza. Długość okresu wegetacji dla grochu wynosi, w zależności od odmiany, od 60 do około 90 dni. Okres wegetacji w przypadku bobu może trwać od 75 do 120 dni, w zależności od odmiany. Do około 20 sierpnia wskazane jest ogłowienie pomidorów, papryki i dyni. Sprzyja to skierowaniu siły rośliny na rozwój i dojrzewanie owoców zamiast tworzenia nowych, które nie zdążą już dojrzeć przed przymrozkiem. W sierpniu możesz siać również nagietka lekarskiego, który warto siać między warzywami w celu ochrony przed szkodnikami. Nagietek dobrze znosi niższe temperatury do około -5 stopni Celsjusza. Roślina pozostawiona na grządce potrafi sama się rozsiać z nasion i wzejść na wiosnę.